Evolution means that something has become something from something else, correct? Yeah. Okay, so my question is, if we're from apes, why are the apes still here? Yeah, I was thinking the same thing. If we evolved We were from different sort of apes, they would have died off. Hands 34 to 46. As its discovery would surely have been documented before now. Teo has also had it DNA tested. The results confirm the lab was able to extract mitochondrial DNA, which indicates that the mother is human. But they can't identify what species fathers the child. Lo que sí sorprende es que solamente hemos podido tener información de la parte materna y no de la parte masculina del padre. Eso nos haría pensar, podría ser un híbrido, pero un híbrido ¿con quién? Si no es humano, tendría que ser con alguna otra especie y no necesariamente de este planeta. Could this really be an alien-human hybrid? Remarkably, there is an aspect of ancient Andean culture that supports this idea. And journalist Dante Rios believes UFOs are visiting the mountains where the skull is found. This video was shot there in 2011. Aparece un objeto de la nada, del aire. Hit it again. So look at the red hair. Next slide, please. We took a sample of the red hair, which had fallen out of the skull as we were handling it. It had no scalp attached to it. We took a sample of the hair. We brought it back. This is the link, in my opinion, between antiquity and modernity. Is it 100% foolproof? No, but it points in the direction and it seems to validate and verify our hypothesis. There are 4 hairs that you will see. There's a control sample, which is a normal human hair. There is a dyed human hair, which goes up like this. There's the mummy hair, which is here. And there is a hair, and this is what links the two together. There's a white hair that was taken from a person who was abducted and forced to have sex with a female hybrid being. Now that sounds really crazy. And a lot of you are sitting there going, LA, why do we need to know this? And the reason why you need to know this is because it's happening with greater frequency, and it points to a hidden breeding program, and it points to the return of the Nephilim on the earth at some point. Watch what happens. The normal hair comes, this is the slope of the graph, and it goes right down. The dyed human hair comes up like this, so there's a disparity between the human hair and the dyed human hair. Big disparity in the slope of the graph. But when we take the mummy hair, which is 2,000 years old, and the blonde hybrid hair, supposedly from a hybrid being, watch the slopes and look at how they almost mimic each other exactly. Look at that. Look at that. Almost exactly. Is it conclusive? No, it's not. But based on our preliminary DNA testing, it seems to be pointing, once again, that there's an outside agency playing around with the genome. This is going someplace. We had the punchline yesterday, but most of you weren't here yesterday. And that's why I felt this is the tip of the spear. This is what's going on now. This is what's at stake. Człowiek z Cro-Magnon był całkiem normalny pod każdym względem. Dlaczego nazwano go brakującym ogniwem? Wystarczy ubrać go w garnitur i wyjść z nim na ulicę. Nikt się nie obejrzy. Obecnie jako brakujące ogniwo występuje australopitek afrykański. Już w roku 1973 udowodniono, że to błąd. W podręcznikach jest napisane Australopitek afarensis, znany jako Lucy. Donald Johansson znalazł Lucy w Etiopii w 1973 roku. Pojechał tam w ramach grantu szukać brakujących ogniw. 2 tygodnie przed wyczerpaniem się pieniędzy z grantu odkrył Lucy. Był bardzo umotywowany, żeby coś znaleźć.
Inaczej nie dostałby kolejnego grantu. Myślę, że nie był obiektywny. To, co znalazł, to tak naprawdę 40% szkieletu, który po złożeniu mierzyłby około 90 cm. Najwyraźniej szympans lub inna małpa. Złożył czaszkę, ale była tak pokruszona, że nie można było określić, jak wyglądała. W podręcznikach pokazuje się czaszkę człowieka małpy. To część machiny propagandowej. Ich zdaniem staw kolanowy dowodzi, że Lucy chodziła prosto. Tak naprawdę ten staw znaleziono 2 kilometry dalej i 60 metrów głębiej. Jeśli to kolano Lucy, to chcę wiedzieć, jak szybko jechał pociąg, który potrącił tego szympansa. Tom Willis napisał wspaniały artykuł na ten temat. Oto jego adres. Johansson stwierdził, że kość udowa była pod kątem. To fakt. U małpy człekokształtnej dolna i górna część nogi są w linii prostej. Ludzka noga nie jest prosta. Idzie od stopy do kolana, a potem pod kątem do boku biodra, bo biodra są szersze od kolan. Kolano Lucy było pod kątem i zdaniem Johanssona to dowód, że staje się człowiekiem. U wszystkich małp zdolnych chodzić po drzewach kości udowe są pod kątem, co nie dowodzi, że stają się człowiekiem. Johansson powiedział, że kości w kolanie Lucy są nieznacznie większe niż u zwykłych małp. Kości koni rasy Clydesdale są nieznacznie większe niż u zwykłych koni, ale to nie dowodzi, że stają się ciężarówkami. To, co odkrył, to tylko szympans do ciężkiej roboty i tyle. W zoo w St. Louis wystawiono szkielet Lucy, do którego dołączono ludzkie stopy. Tak naprawdę to nie znaleźli ani jednej kości stopy. Każdy inny australopitek, jaki został znaleziony, miał zawinięte palce u stóp. Szympansy nie chodzą płasko na całych stopach, tylko na kostkach, bo ich stopy są zaprojektowane do chwytania gałęzi. Jeden z profesorów na Uniwersytecie Washingtona w St. Louis powiedział: ten posąg to zupełne przeinaczenie. Kłamstwo to lepsze określenie. Dyrektor zoo powiedział, że nie zamierza się ugiąć. Nie mogą uaktualniać eksponatów w oparciu o każdy nowy dowód. Mówi: patrzymy na całość eksponatu i wrażenie, jakie wywołuje. Uważamy, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje ten eksponat, jest właściwe. Bruce, chcesz okłamywać dzieci, które przychodzą do twojego zoo, żeby zrobić wrażenie, że masz dowód na ewolucję? Tak właśnie robi. Lucy nie jest brakującym ogniwem. W Afryce, w warstwie stwardniałego popiołu wulkanicznego, znaleziono całkiem normalne ślady stóp ludzkich. Popiół już wcześniej określono na 3 075 000 lat. Powiedziano więc: no cóż, to nie może być ludzki ślad. Russell Tuttle z Uniwersytetu w Chicago przebadał 70 osób, które całe życie chodziły boso. Przyjrzał się śladom ich stóp zostawianym w popiele i błocie. Powiedział: ślady ludzi żyjących dziś są dokładnie takie, jak te znalezione w popiele w Letoli. Gdyby nie było wiadomo, że to ślady tak stare, doszlibyśmy do wniosku, że zostawił je przedstawiciel naszego rodzaju. Innymi słowy, gdybyśmy nie wiedzieli lepiej, pomyślelibyśmy, że są ludzkie. Gdy odkryjesz normalne ludzkie ślady w popiele, to co pomyślisz? Szedł tędy człowiek. Nie mam z tym problemu. Mary Leakey z National Geographic powiedziała: kształt tej stopy był dokładnie taki jak naszej. Rozkład siły nacisku w śladach przypomina ludzkie ślady. Ślady stóp bardzo przypominają nasze. A może zostawił je człowiek? No ale są za stare.
Oto jak teoria ewolucji staje się przeszkodą w zdroworozsądkowych badaniach. Na dodatek do śladów dodano stworzenie podobne do ciemnoskórej małpy, a nie znaleziono ani jednej kości.